strony Shabi i witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Mam dzisiaj dla Was coś nowego, ponieważ zazwyczaj kiedy widzieliście u mnie recenzje, były to jakieś stroje, czy peruki, soczewki, takie rzeczy typowo do kostiumów. Ale w tym momencie mam coś, czego się sobie nie spodziewałam, że kiedykolwiek będę o tym mówić u mnie na kanale, czyli będzie to apka dla cosplayerów. Jakiś czas temu skontaktowali się ze mną twórcy tej aplikacji i przyznam, że wtedy jakoś nieszczególnie uważałam, że ona wypali, ponieważ dużo osób pisze, dużo osób ma jakby masę pytań, masę pomysłów na jakieś strony, jakieś społecznościówki dla cosplayerów, ale jakoś to nigdy nie wypala i jakoś umiera na fazie pomysłów, więc byłam bardzo zaskoczona, pozytywnie oczywiście, kiedy twórcy powiedzieli, że apka już działa i zapraszają mnie do testowania. A wiecie, że ja lubię bardzo jakieś nowinki techniczne, jeżeli chodzi o cosplay, czy to narzędzia, czy jakieś właśnie inne rzeczy, więc nowa apka dla cosplayerów, ej, ja to łapię. Z tego co kojarzę, na rynku jest parę apek, które są dedykowane typowo właśnie naszemu hobby, jakim jest cosplay. Jedna z nich jest troszkę jak Instagram, czyli dedykowana typowo zdjęciom, wrzuca się tam jakieś swoje fotki, ewentualnie parę czatów. I jeszcze jedna jest to cosplayowy planner, czyli można sobie właśnie napisać, czego potrzebujemy, jakaś lista zakupów, takie mniej więcej przydatne rzeczy podczas robienia stroju. Natomiast Coacha, czyli apka, o której dzisiaj będziemy mówić, łączy obie te sfery i sprawia, że jest ona naprawdę bardzo wygodna właśnie dla cosplayerów. Twórcy Coachy mówią jasno, że im zależy na tym, żeby pokazać, jak dużo pracy i wiele elementów i materiałów i technik wchodzi w stworzenie jednego kostiumu. Oczywiście na Facebooku czy Instagramie, o którym wspomniałam wcześniej, możemy zobaczyć już gotowe zdjęcia naszych kostiumów, z sesji zdjęciowych, z pleneru czy nawet z konwentów, ale ostatnio nawet, właśnie szczególnie ostatnio, coraz mniej cosplayerzy udostępniają swoich zdjęć progresów, nie pokazują szczególnie kroków, jakie podejmują przy wykonywaniu kostiumów i troszkę ta kultura właśnie tutorialów czy tworzenia strojów razem ze społecznością to troszkę zanikło. Takie zdjęcia zazwyczaj zyskują mniej zaangażowania na społecznościówkach, ponieważ Facebook faworyzuje te zdjęcia, które mają więcej lajków, a wiemy, że jakaś tam gotowy strój, gotowa sesja, to jest większe zainteresowanie, no i tak to się kręci. A przyznam, że mi tego osobiście bardzo brakuje, ponieważ bardzo lubię oglądać, jak inni ludzie robią swoje kostiumy, bo to też strasznie je inspiruje do robienia swoich własnych strojów. I wydaje mi się, że w takim razie Coacha, która kładzie nacisk właśnie na tą część cosplayu, będzie naszym ratunkiem. Wydaje mi się, że fajnie naprawdę będzie podzielić się wspólnie progresami i tutorialami, tak aby cosplayerzy mogli się nawzajem właśnie inspirować do pracy, zwłaszcza kiedy jest ciężko i nie do końca chce się ten strój ruszać. Fajnie jest zainspirować się do roboty właśnie czymś, co roztworzą inni ludzie, no i też popytać się na przykład o to, jak można zrobić swój własny kostium. Warto również wspomnieć, że Coacha jest dedykowana dla polskich cosplayerów, czyli jesteśmy pierwszą grupą, która testuje tę aplikację. Dla mnie bomba. No i przy okazji jej twórcą jest Japończyk. Osobiście mam ten przywilej, że jestem jednym z pierwszych testerów tej apki i już mam ją tutaj na swoim telefonie i mam zamiar w tym filmiku pokazać Wam, jak ona działa i mniej więcej jak się ją obsługuje. Oczywiście jest ona jeszcze w becie, także nie bądźmy na niej zbyt ostrzy i zaczynajmy. Witam Was w moim telefonie. Słuchajcie, wiem, że nie jest to najczyściej, ale zajmujemy się tylko i wyłącznie coachą, także ją klikam od razu. I co mamy pierwsze? Tutorial. Aha. Czyli widzę od razu już parę znajomych twarzy. Fajnie, fajnie. To są ewidentnie kostiumy, które już mają swoje tutoriale wrzucone na naszą aplikację. Także możemy je kliknąć i oglądnąć. Widzę tutaj Aeris od Sylwany. Za dużo tu jeszcze nie ma, ale pewnie to jest tylko taki placement, żeby było cokolwiek na razie w naszej testowej aplikacji. Każdy z kostiumów tutaj na feedzie jest po prostu jakimś linkiem do tutorialu pod ten kostium. Także możemy sobie właśnie spojrzeć na przeróżne stroje i pooglądać, jak były one zrobione. A ja myślę, że pokażę Wam kolejną zakładkę i to będą eventy. I eventy to są również grupy, czyli każda grupa, w której możemy po prostu wsadzić jakiś kostium, który wykonujemy pod konkretne wydarzenie, konwent, czy jakiś po prostu rodzaj mediów, z którego jest ten kostium. Idąc za tą myślą, mamy na przykład tutaj taką grupę na Pyrkon, która już jest za 22 dni. O mój Boże! Myślę, że taka odliczanka na pewno będzie bardzo dobrze działać na motywację wszystkich na coachy, także dzięki za to. Mamy również Cosplay Polska, amatorzy, game cosplay, anime cosplay, pod sesję zdjęciową, pod tutoriale.
fajnie, czyli mam różne grupy pod różne właśnie rodzaje strojów, pod różne konwenty i faktycznie będzie można sobie po prostu poczytać, co inni przygotowują, może się jakoś wspólnie nakręcić do roboty. Spoko sprawa. Myślę, że to akurat jest bardzo fajne rozwiązanie techniczne. I kolejną rzeczą będzie timeline i faktycznie na razie tutaj nie ma nic, no bo jednak nikt jeszcze nic nie wrzucał, to jest apka testowa, więc oprócz mnie i twórców chyba to jeszcze nikogo nie ma. Nasz profil można znaleźć w dolnym prawym rogu, co też również kliknę. I jak zobaczycie, tutaj jest mój profil, jest moja profilówka z soraczką, tak sobie akurat wybrałam. I możecie zobaczyć, że są również liczniki tutoriali, osoby, których obserwujemy i osoby, które nas obserwują. Także na razie tylko jedna osoba mnie obserwuje, jest to właśnie Gołcza. I na razie jest to u mnie troszkę pusto, ponieważ jeszcze nic nie wrzuciłam, ale zaraz to zmienimy. Aby wrzucić pierwszy strój i tutorial do niego, musimy wybrać te 3 kropeczki w górnym prawym rogu. Klikam. Dodaj postać. Faktycznie jedyne, co mnie dziwi, to fakt, że tutaj wszystko jest po angielsku, a myślałam, że apka ma być do Polaków, więc może to jest na razie jeszcze faza testowa, który język będzie urzędowy, że tak powiem. Ale okej, będziemy mówić po angielsku, także nie stresujcie się, wszystko jest również dość proste. Także character name, czyli wpisujemy tutaj Mercy, którą sobie przygotowałam specjalnie wcześniej. I na przykład description, czyli anime title, comic title, working hours, czyli z czego jest moja postać. No to oczywiście Overwatch. Wpisałam nazwę, wpisałam czas, jak długo pracowałam nad kostiumem. No to czas dodać zdjęcia. Klikam sobie Photos, wybieram sobie galerię i specjalnie przygotowałam sobie tutaj folder z moją Mercy, więc wybieram sobie pierwsze lepsze zdjęcie. Dopasuję sobie je ładnie do tego, jak chcę, na środeczku. No i krop. Wszystkie fotki, które dzisiaj teraz widzicie tutaj na ekranie, są zdjęciami od Yumikasy. Bardzo dziękuję Moniko za te śliczne zdjęcia. I one lądują teraz na apce. No i również widzę, że Polaroid sam się uzupełnił swoją moją Mercy, także spoko. Okej, tutaj jest save. Zapisuję. I moja pierwsza postać powinna być już gotowa. Kolejną rzeczą, którą muszę zrobić, to jest uzupełnienie, jak dużo z tego stroju już wykonałam. No to klikam moją Mercy. To klikam zdjęcia i również wybieram sobie tutaj parę zdjęć mojej Mercy, które przygotowałam wcześniej, na przykład gotowa sukienka. Kolejną rzeczą były na przykład moje elementy zbroi, które malowałam. Opis, pewnie chodzi o to, jak wykonałam kostium, pewnie jakieś właśnie typowo tutorialowe teksty, tutorialowe opisy każdego elementu, materiałów, które użyłam, technik. I to faktycznie każdy się może rozpisać tak, jak mu pasuje. Ja pewnie na potrzebę tego tutorialu nie będę mówić dość dużo, ponieważ no, filmik ma też swój czas. Także po prostu wpiszę, że kostium Mercy. I teraz przeniosło mnie do jakiegoś słodkiej dziewczynki, Czako. nazywa się Czako i podejrzewam, że jest po prostu maskotką aplikacji. I Kocza pyta mnie, jak dużo stroju już wykonałam. No to ten kostium już dzięki Bogu skończyłam, bo to już było rok temu. I zaznaczam sobie max. O, ale zobaczcie! Im więcej stroju zaznaczam, tym moja Czako się zmienia. O Boże, jak ona jest urocza! I na końcu w ogóle jest cała w zbrojce w skrzydłach. To jest moja dusza. Bardzo mi się podoba ta maskotka. Totalnie w moim stylu. No to zostało mi tylko to, żeby teraz opublikować post. I moja Mercy powinna już dolądować na moim profilu. Super! Kolejną rzeczą, którą wiem, że powinnam sprawdzić, jest dodanie tagów i opisu do mojego zdjęcia. Także sobie wchodzę na mój profil i przy Mercy powinnam dodać tagi. Czyli tagi, które mają na celu zaznaczenie konkretnych części kostiumu, na przykład jakichś propsów, czy jakiejś tam wystylizowanej peruki, o której możecie po prostu napisać troszkę więcej. To klikamy górny prawy róg i wybieramy Add Item. Item to będzie właśnie ten props, o którym będziemy pisać. Więc w takim przypadku zmieniam na początku jego zdjęcie. Będziemy na przykład mówić o moich skrzydłach. To co, wpisujemy skrzydła, a w Item Information powinnam opisać troszkę więcej na temat tych skrzydełek, na przykład z czego je wykonaliście, jakie są materiały, jakieś właśnie techniki, wiecie, takie bardziej dodatkowe szczegóły tego propsa. Więc nie będę się oczywiście znowu rozpisywać, tylko po prostu wpiszę, że skrzydła wykonane. Ok, wpisałam szybciutki opis, kategoria prop, Wig Cloth Accessory Order. To chyba jest troszkę prop tak naprawdę, więc daję sobie propa. Miejsce zakupu, buy or handmade, czyli czy wykonałam, czy kupiłam, no handmade. I mogę również do niego dodać jakieś zdjęcie na temat tego propsa. Więc oczywiście znowu wybieram i na przykład sobie tutaj kliknę może szablon, jak wykonywałam te skrzydełka.
Też sobie tak mogę wrzucić. I gotowe. I w tym momencie właśnie mam moje skrzydła i mogę je zapisać, co też zaraz zrobię. I skrzydełka są gotowe. I w ten sposób możecie systematycznie zaznaczyć każdy props z tego cosplayu. Halo, tu jej Szapi z przyszłości i właśnie montuję ten filmik i kapnęłam się, że nie pokazałam Wam, jak oznaczyć te propsy, także pozwólcie, że zrobię to teraz. Klikam ponownie górny prawy róg i wybieram Add Item, po czym zmieniam zdjęcie. Wybieram sobie tutaj znowu jakąś fotkę mojej Mercy, tak żeby można było fajnie pokazać jej skrzydełka. I dodaję w końcu tag przedmiotu, czyli zaznaczam sobie dokładnie, że skrzydełka są w tym miejscu i dzięki temu każdy będzie mógł łatwo na nie kliknąć. Kiedy skończycie wypisywać wszystkie elementy, możecie je zapisać i w tym momencie możemy przejść do tagów. Tagi są bardzo przydatne praktycznie w każdej apce, w każdym social media, czyli są to słowa klucze, po których możecie wyszukać Wasze kostiumy czy Waszą pracę w przeglądarce w lupce tak naprawdę. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu inni użytkownicy mogą znaleźć Wasze kostiumy. Także wchodzimy znowu w górny prawy róg i klikamy Add tag. I na przykład oczywiście będzie to Mercy. Kiedy już piszecie wszystkie tagi, których uważacie pasują do Waszego kostiumu, oczywiście może ich być więcej, dajemy save, zapisujemy naszą pracę. Dziś pokazuję Wam tylko taki zarys mniej więcej, jak ta apka działa. Także możecie oczywiście dodawać więcej informacji, więcej zdjęć, więcej opisów, tutoriali do Waszego kostiumu. U mnie jest tak na razie tylko skromnie, ale wiecie, o co chodzi. Kiedy skończycie opisywać swój cosplay, czas wszystko zapisać i opublikować swój tutorial. Także klikamy przycisk pod zdjęciem i w tym momencie nasz kostium pojawia się na głównej stronie z innymi tutorialami. O, tutaj w ogóle odkryłam, że mogę dawać lajki. Także serduszka dla wszystkich, serduszka. No dobra, także skoro wrzuciliśmy już swój kostium, tutoriale, pierwsze zdjęcia, czas sprawdzić, czy działa lupka, ponieważ to jest bardzo przydatne narzędzie, a ja chcę tą apkę przetestować po całości. I mamy tutaj 3 różne wymiary, w których możemy wyszukać jakieś kostiumy. Przez postać, przez tagi i przez użytkownika. Ja pewnie spróbuję pod tagi, ponieważ wydaje mi się, że to będzie najsensowniejsze, ponieważ przed chwilą je wpisywaliśmy, więc sprawdźmy, czy działają. No to myślę, że ja sobie tutaj wpiszę Mercy. Jest moja Mercy! Super! Myślę, że również sprawdzę, jak lupka działa pod użytkownika. I tutaj wpisujemy Szapi. I wyszukało również mnie. Fajnie, że to działa, ponieważ faktycznie bez lupki często jest bardzo ciężko cokolwiek znaleźć na apce, kiedy jest 1000 użytkowników i 1000 kostiumów. Mamy to, słuchajcie, wydaje mi się, że przetestowałam wszystkie najbardziej podstawowe feature tej apki. No to chyba czas na moje przemyślenia. Osobiście jestem pozytywnie nastawiona do coachy. Wydaje mi się, że taka apka jest potrzebna i to jest coś nowego u nas. Naprawdę cieszę się, że to nie jest kolejna apka typu Instagram, czy wiecie, galeria na Facebooku, gdzie po prostu wrzucamy zdjęcia gotowych kostiumów, a taka rzecz bardziej pokazująca, jak te kostiumy powstają, jak to wszystko się rodzi. Jak wspomniałam wcześniej, teraz na social media bardzo ciężko jest znaleźć fajne progresy. Skoro coacha jest dedykowany typowo dla cosplayerów, to wydaje mi się, że to będzie takie bardziej kameralne zaplecze dla nas. Nie będziemy musieli się pewnie starać, żeby te zdjęcia były jakieś szczególnie piękne, tylko po prostu będziemy pokazywać zaplecze cosplayowe i to, jak tworzymy ten kostium. I troszkę przypomina mi takie stare fora, wiecie, gdzie faktycznie wrzucało się progresy, pisało się o tym. Mnie osobiście założenie tej apki bardzo się podoba, no i stąd też zgodziłam się na to, żebym zrobiła tą recenzję. W kwestiach technicznych mam nadzieję, że twórcy apki zunifikują język, ponieważ używanie na przemian polskiego i angielskiego jest trochę nie okej. Ja wiem, że tą apkę tworzą i Polacy, i Japończyk, więc stąd jest ta bariera językowa, ale mam nadzieję, że jednak oni to poprawią i wszystko będzie po polsku albo po angielsku. Liczę również na opcję jakiegoś czatu, czy wysłania sobie nawzajem wiadomości, gdyby jakiś tutorial był nie do końca jasny i były jeszcze jakieś pytania. Wydaje mi się, że fajne również by było, gdyby dodać do coachy parę feature'ów z apki Cosplay Planner, czyli wypisywanie na przykład, jakie elementy jeszcze musimy zrobić, w ilu procentach dany element jest skończony, czy na przykład dodać sobie jeszcze jakąś listę zakupów. Apki w naszym telefonie są przecież po to, żeby było nam wygodniej i wszystko było w jednym miejscu, więc wydaje mi się, że gdyby dołączyć te małe feature'y, to wyszłoby tylko i wyłącznie coachy na lepsze. Słuchajcie, każdy feedback się przyda. Więc jeżeli wyłapaliście jakieś nieścisłości podczas tego filmiku, czy macie jakieś swoje pomysły, aby udoskonalić coache, to koniecznie napiszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że twórcy to przeczytają i tylko będą rozwijać swoją aplikację. Ja ze swojej strony naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki za chłopaków i mam nadzieję, że ta aplikacja po prostu się przyjmie. Z tego co wiem, twórcy coache bardzo chcą wspierać polski cosplay i już planują konkurs z nagrodami, także myślę, że warto spróbować. Co nam szkodzi?
Zwłaszcza, że to są po prostu tacy sami entuzjaści cosplayu jak my. Wszystkie linki do aplikacji możecie znaleźć poniżej, zostawię Wam wszystko w opisie do mojego filmiku, także klikajcie, sprawdzajcie, zobaczcie, czy ta aplikacja Wam podejdzie. Możecie poszukać mnie na Go czy pod Shopee, także pewnie tam gdzieś jestem i sobie wrzucam nowe kostiumy. Nie wiem, czy wrzucę wszystkie starsze stroje, ale pewnie na bieżąco będę uploadować mój progres. Ja z mojej strony jak zwykle wspieram wszystkie nowe projekty i wszystko, co może ułatwić życie cosplayerom. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmikach. Jak zawsze zachęcam Was do mojego ostatniego filmiku, ewentualnie do subskrypcji lub zostania moim patronem na Patronite. Bardzo dziękuję za dzisiaj, no i buźka kochani!